Witam w kolejnym filmie z serii testów żeli. Dzisiaj przetestuję dla Was jak zwykle żel, o który prosiliście. Tym razem będzie to Easy Control Milky Nude od Nails Company. Tak jak w poprzednich filmach z tej serii, najpierw skupię się na właściwościach tego produktu, które przedstawia producent, a następnie przetestuję produkt wykonując przedłużenie. Jeśli jesteście ciekawi, jakie właściwości ma ten produkt i jaka jest moja opinia o nim, to serdecznie zapraszam Was na materiał. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Tak jak wspominałam, na początku skupię się na właściwościach produktu i opisie producenta. Produkty z serii Easy Control są gęstymi żelami o właściwościach samopoziomujących. Producent zapewnia, że idealnie nadają się do metody przedłużania i budowy paznokci bez piłowania. Dzięki tej metodzie oczywiście skracamy czas pracy, nie męczymy się przy piłowaniu i zmniejszamy zużycie produktu. Żel w odcieniu Milky Nude podobno zapewnia super krycie, zresztą już po produkcie w opakowaniu widać, że jest dobrze kryjący. Kolor i krycie produktu idealnie nadadzą się pod bazę do stylizacji typu French lub Baby Boomer. A jeśli tak jak ja uwielbiacie naturalne odcienie, możecie go także pokryć po prostu topem. Jeśli chodzi o cenę, to za 15 gram produktu zapłacimy 45 zł, a za 50 gram 109 zł. Ok, pora sprawdzić, jak żel sprawdza się w trakcie pracy. Na przygotowany paznokieć nakładam niewielką ilość primera kwasowego. Po wchłonięciu się produktu nakładam drugi primer bezkwasowy. Żel wymaga produktu bazowego, więc bezpośrednio na primer bezkwasowy nakładam przeźroczystą bazę hybrydową od Nails Company. Po utwardzeniu bazy podkładam szablon pod paznokieć. Szablon docinam w ten sposób, aby pasował do wolnego brzegu, następnie robię nacięcia po bokach i oczywiście podkładam go pod paznokieć. Do nakładania żelu użyję pędzla do żelu również firmy Nails Company. Pora na zbudowanie szkieletu. Kładę cienką warstwę produktu na naturalną płytkę paznokcia, następnie nabieram nieco większą ilość żelu i wykonuję przedłużenie. Produkt jest bardzo przyjemny w rozprowadzaniu. Mimo tego, że jest produktem gęstym, nie mam problemu z utworzeniem kształtu. Produkt idzie za pędzlem i zostaje w miejscu. Utworzony szkielet utwardzam w lampie. Pierwsza warstwa produktu w ogóle nie piekła mnie w lampie, ale to zazwyczaj druga, grubsza warstwa żelu wywołuje uczucie pieczenia, więc po zbudowaniu paznokcia sprawdzimy, czy ten produkt rzeczywiście w ogóle nie piecze w lampie. Na utwardzony szkielet aplikuję grubszą warstwę żelu. Nabieram większą ilość produktu i kładę kulkę przy skórkach. Dopycham ją lekko do skórek, a następnie rozprowadzam produkt od boku do boku, kierując się w stronę wolnego brzegu. Mimo tego, że żel jest samopoziomujący, to nie spływa mi na boki, wręcz przeciwnie, pozostaje na miejscu i wyrównuje się na powierzchni. Tak jak producent zapewniał, żel jest idealnym produktem do techniki przedłużania i budowy bez piłowania. Utwardzam produkt w lampie. Przy drugiej warstwie również nie odczuwam pieczenia w lampie. Po utwardzeniu przemywam lepką warstwę żelu za pomocą cleanera, a następnie przechodzę do piłowania. Najpierw wyrównuję wolny brzeg paznokcia. Następnie piłuję boki i wyrównuję żel na całej długości paznokcia. Żel należy bardziej do produktów miękkich niż twardych, dlatego bardzo łatwo jest go opracować za pomocą pilnika. Na koniec wyrównuję jeszcze powierzchnię żelu za pomocą polerki. Na wypiłowany żel nakładam top. Używam topu również firmy Nails Company. Tak prezentuje się przedłużenie wykonane produktem Easy Control Milky Nude od Nails Company. Jak widać, produkt rzeczywiście świetnie nadaje się pod Frencha czy Baby Boomera. Dodatkowo zdecydowanie dużym plusem tego żelu jest to, że nie piecze w lampie. Podsumowując, ja jestem bardzo zadowolona z tego żelu. Jest gęsty, samopoziomujący, osobiście takie połączenie mi najbardziej odpowiada. Żel świetnie się aplikuje na paznokieć, nie zalewa skórek, w miarę szybko się poziomuje, jak najbardziej nadaje się do techniki bez piłowania.
Produkt zachowuje się podobnie jak wcześniej testowany żel od Victoria Ven i Control od Eclair. Zresztą porównajmy sobie ich konsystencję. Nie jestem pewna, czy dobrze widać to na filmie, ale żel od Victoria Ven jest rzadszy od Easy Control od Nails Company. Jeśli natomiast chodzi o żel Control od Eclair, to mają one bardzo zbliżoną konsystencję. Nie wiem niestety jak z trwałością tego produktu. Jeśli mieliście okazję pracować na nim dłużej, dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy ten produkt dobrze trzyma się na paznokciach. To tyle na dzisiaj. Dajcie mi oczywiście znać, jaka jest Wasza opinia o tym produkcie, no i jakie żele chcielibyście jeszcze zobaczyć w dalszych odcinkach z tej serii. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.